roku 1961 rozpocząłem komponowanie muzyki dla telewizji. Wcześniej pracowałem tam jako autor opracowań muzycznych programów publicystycznych głównie, ale w 1961 roku otrzymałem propozycję napisania muzyki do teatru telewizji i to zostało natychmiast zauważone przez inne redakcje telewizyjne. Dostałem wkrótce propozycję napisania muzyki do filmu, który sławi życie prowincjonalne, na wsi, wśród pól, jezior, lasów. No i pomyślałem sobie, że taka muzyka, gdybym miał, bo pierwszy pomysł polegał na tym, że chciałem napisać muzykę opartą na folklorze, ale to wydawało mi się banalne i postanowiłem napisać muzykę współczesną w technice 12-tonowej, która wtedy robiła wielką karierę w Polsce po wcześniejszym sukcesie na Zachodzie. No i napisałem wokalizę na sopran solo i maleńki zespół instrumentalny oparty właśnie w technice dodekafonicznej. Muzyka okazała się dość śpiewna, ale była krótka oczywiście. Natomiast na zakończenie potrzebny był jakiś komentarz, jakieś wyjaśnienie. Pewien poeta napisał krótki wierszyk, który kończył kompozycję po zakończeniu wokalizy, którego autor identyfikował się z postaciami i krajobrazami wiejskimi. Początek brzmiał tak: jakże to miła chwila będzie, gdy dzikim stanę się łabędziem, gdy wyzwolony z miejskich łupin w las wrosnę lub w pachnący łubin. No było jeszcze parę innych tego typu odniesień i tak się ta kompozycja zakończyła właśnie. Kiedy państwo Długoszowi zgłosili się do mnie z propozycją napisania koncertu na flety i orkiestrę, to ja na wstępie napisałem dla nich właśnie przeróbkę tej kompozycji, o której była przed chwilą mowa. I w ten sposób powstała Dode Canzonetta.